Dlaczego tutaj Europa jest najbogatsza? Niebieski banan obfitości. To co widzicie, to jest oczywiście mapa Europy. Jeśli nałożymy na nią mapę bogactwa w przeliczeniu na mieszkańca, to okaże się, że niemal wszystkie najbogatsze regiony naszego kontynentu ulokowane są w tak zwanym niebieskim bananie obfitości. Pytanie tylko, dlaczego akurat tutaj po środku Europy? Czemu nie przy morzu lub na lepszym płaskim terenie? Patrząc na Chiny, najbogatsze regiony są tuż przy linii brzegowej. Natomiast w Stanach ten podział też raczej skupia się na wybrzeżach. Niemniej tam jest to temat nieco bardziej złożony w kontekście północy i południa. Ale nie o tym dziś. Cały niebieski banan obfitości to też jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na starym kontynencie. Tylko na tym obszarze znajdują się jedne z globalnie największych miast i metropolii, czyli na przykład Londyn, Paryż tuż obok, niemieckie Zagłębie Rury z ponad 5 milionami mieszkańców, czy też inne duże ważne miasta takie jak Amsterdam, Bruksela, Wiedeń, Monachium czy Milan. W obszarze tym mieszka około 111 milionów ludzi, co stanowi około 1/5 populacji Europy. To właśnie tu powstawały pierwsze uniwersytety, rozpoczynała się rewolucja rolna i przemysłowa oraz powstawały instytucje umożliwiające rozwój dzisiejszego systemu kapitalistycznego, który swój początek miał właśnie wzdłuż tej krzywej na 1500 km linii. Swoją liczebnością europejski banan przewyższa nawet japoński pas Tanhayo, rozciągający się od Tokio do Fukuyamy, który jest domem dla zaledwie 85 milionów mieszkańców. Większe zaludnienie ma jedynie aglomeracja rzeki Ganges w Indiach, jednak ekonomiczna siła tego obszaru nie może równać się z Europą. Gdybyśmy hipotetycznie stworzyli z terenów niebieskiego banana nowy kraj, to ten stałby się z automatu trzecią największą globalną gospodarką z PKB sięgającym 10 miliardów dolarów, czyli tak naprawdę niewiele mniejszym niż to, na jakie może liczyć cała Unia Europejska. Natomiast pod względem terytorium to byłoby prawie 10 razy mniejsze. Co ciekawe, niebieski banan to zjawisko, które ewoluuje pod wpływem zmian na kontynencie. Obecnie przesuwa się on w kierunku Niemiec i krajów skandynawskich. Istnieje też realna szansa, że ten zyska swoje drugie odgałęzienie w kierunku Czech oraz Polski, ale o przyszłości niebieskiego banana za chwilę. Postanowiliśmy dla Was w dzisiejszym materiale przyjrzeć się, co powoduje, że jest to obecnie najbogatszy tak duży obszar na Ziemi, jaka jest jego przeszłość oraz przyszłość, jaką odgrywa dziś rolę oraz czy to właśnie on może uratować Unię w wyścigu między USA i Chinami? To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do oglądania. Krótko w 45 sekundach chciałbym Wam zająć chwilę, która jest niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Z mojej strony nie proszę Was o puste donaty, tylko wolę Wam dać coś w zamian. Dlatego polecam Wam nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie zagrać z rodziną lub znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe stare archiwalne mapy, którymi na przykład tak możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele innych. Kupując coś dla siebie, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się przyda. Więc wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film. Za to też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Koncepcja obszaru jako niebieskiego banana została opracowana w 1989 roku przez Reclus, grupę francuskich geografów kierowaną przez Rogera Bruneta. W okresie renesansu, który miał miejsce w XV i XVI wieku, Europa doświadczyła gwałtownego rozwoju nauki, sztuki i kultury. W tym samym czasie miasta takie jak Florencja, Paryż, Wiedeń czy Londyn stały się ośrodkami nowości i kreatywności oraz miejscami, gdzie powstawały najważniejsze uniwersytety. W tym samym czasie Europa zaczęła się rozwijać w kierunku handlu i przemysłu, a nowe odkrycia i wynalazki takie jak druk, kruszce szlachetne czy kompas umożliwiły szybszy rozwój handlu i rozwoju nowych gałęzi przemysłu. Już wtedy obszar niebieskiego banana znajdował się daleko od wszelkiej ekspansji imperiów, takich jak to mongolskie, arabskie czy ottomańskie. Względne bezpieczeństwo już wówczas powodowało, że były to jedne z najlepszych i najzamożniejszych obszarów starego kontynentu. Jeśli spojrzymy na mapę wymiany około 1300 roku, to okaże się,
się, że obszar niebieskiego banana znajdował się w idealnym położeniu w kontekście handlu pomiędzy Afryką i Dalekim Wschodem, a Europą Północną oraz Wschodnią. W ten sposób powstały dwa główne centra handlowe z Niderlandami na czele w kontekście Hansy oraz na południu Wenecja i Florencja. Te dwa miejsca były głównymi miejscami docelowymi w kontekście wymiany. I to już wówczas tereny te stały się bogatsze od reszty kontynentu. W XIX wieku Europa doświadczyła kolejnego gwałtownego rozwoju, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. W tym czasie, szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii, powstało wiele nowych technologii, które umożliwiły szybki rozwój produkcji i przemysłu. Jednym z najważniejszych wynalazków tego czasu była maszyna parowa, która umożliwiła rozwój przemysłu tekstylnego i metalurgicznego. Jednak wówczas idea niebieskiego banana chwilowo przepadła na korzyść Niderlandów, północnej Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jednak szlak ponownie stał się ważny po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ poprzez żelazną kurtynę czymś naturalnym w ramach Unii Europejskiej stała się wymiana właśnie wzdłuż tego obszaru. Jest to tyle wyjątkowa sytuacja, że bogactwo nie jest przerwane przez pasmo górskie, czyli Alpy, które są jednym z najwyższych i najdłuższych pasm górskich kontynentu. Włoskie góry, Szwajcaria i Austria to ewenement na skalę światową. Niemal wszędzie tam, gdzie są góry, to są to obszary słabo rozwinięte. W tym przypadku jest natomiast zupełnie inaczej. Centralnie na górach położona jest Szwajcaria, mimo tego ona sama słynie z dobrobytu gospodarczego i to nie bez powodu. Według indeksu Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj ten zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem PKB na mieszkańca wśród wszystkich krajów świata i ma trzeci najwyższy poziom rozwoju społecznego. Szwajcarzy pomimo braku zasobów naturalnych oraz trudnego środowiska górskiego zbudowali swoją siłę w oparciu o banki, które cechowała tajność obrotów oraz stabilność demokracji i niskie podatki. To spowodowało, że kraj także stał się częścią niebieskiego banana, będąc przy tym łącznikiem biznesowym dla północy i południa oraz wschodu i zachodu. Co warte podkreślenia, w samym średniowieczu, jak i w okolicy XVIII i XIX wieku, Szwajcaria wcale nie była krajem zamożnym. Najszybszy rozwój rozpoczął się w okolicy XX i XXI wieku. Jeśli spojrzymy na mapę gęstości dróg, widać wyraźnie, że ta w obszarze niebieskiego banana jest znacznie większa niż gdziekolwiek indziej obecnie w Europie. To też tam jest największe zagęszczenie kolei dużych prędkości. Niebieski banan obejmuje główne porty morskie, takie jak Rotterdam i Antwerpia, czyli numer 1 i numer 2 w Europie, oba w pierwszej 20 na świecie. Do tego węzły lotniskowe, takie jak Heathrow, Frankfurt i Schiphol, kolejno numer 3, 11 i 14 na świecie. Jakby tego było mało, to też tutaj znajdują się siedziby jednych z najważniejszych międzynarodowych organizacji, czyli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO i Europejskiego Banku Centralnego. Średnie PKB na mieszkańca tego obszaru to aż $83 000, co jest porównywalne z Katarem. Jednak tam żyje tylko 2 600 000 ludzi. Natomiast w niebieskim bananie nieco ponad 100 milionów. Można więc powiedzieć, że to największy na świecie obszar bogactwa, który nie wziął się z niczego. To kwestia wciąż dużego zagęszczenia przemysłu, bardzo dobrej gleby z pominięciem Szwajcarii oraz lokalizacji, która warunkuje to miejsce jako szlak handlowy nie tylko dla dwóch krzyżujących się linii europejskich, ale także w kontekście chińskiego jedwabnego szlaku, wymiany z USA oraz potencjalnego rozwoju handlu z Afryką w przyszłości. Z uwagi na dorobek technologiczny, kulturowy oraz infrastrukturalny, taki jak na przykład najdłuższy tunel kolejowy pod masywem Gottarda w Szwajcarii, ciężko wyobrazić sobie, żeby ten region mógł być kiedykolwiek biedny. Swoją drogą, Szwajcaria razem z Włochami mają jedną z najdłuższych na świecie sieci tunelów kolejowo-drogowych, więc inicjatywy takie jak ta pod masywem Gottarda, ciągnąca się na 54 km, na zawsze stworzyły tutaj szlak, który będzie potęgować wymianę w regionie. Niemniej we włoskich mediach pojawiła się opinia, że według danych UE z 2013 roku kształt niebieskiego banana powinien zostać zmieniony, ponieważ terytorium Włoch utraciło połączenie z powodu postępującej deindustrializacji. Tylko Lombardia mogła dotrzymać przysłowiowego kroku. Natomiast nowe linie rozwoju gospodarczego w Wenecji i Słowenii przebiegają przez punkty łączące morski jedwabny szlak, więc banan zdaje się przesuwać nieco na wschód, a w następnych latach ogromną rolę odegra tutaj obszar Niemiec wschodnich,
Polski oraz Czech, które staną się kolejnym skrzyżowaniem i potencjalnym wzmocnieniem zdolności niebieskiego banana. Tylko w ten sposób Unia będzie mogła dorównać kroku obecnie najsilniejszym gospodarkom świata. W 2029 roku zostanie otwarty tunel pod Bałtykiem, który połączy Danię i Niemcy. Będzie miał 18 km długości, a budżet budowy wynosi ponad 7 miliardów euro. To jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Europie. Wówczas stworzony zostanie szlak łączący Kopenhagę, Malmö, Göteborg, Oslo i Sztokholm z centralnymi Niemcami. Wobec szybkiego wzrostu Czech oraz zachodnio-centralnej Polski w kontekście mapy PKB i patrząc na już dostępną mapę kolei dużych prędkości i mapę drogową, można wywnioskować, że niebieski banan obfitości albo pozyska kolejne odgałęzienie, takie jak to, które teraz widzicie, albo zostanie znacząco poszerzony, tworząc niebieski trójkąt lub błękitną gwiazdę. Ta teza pokrywałaby się też z zonami industrialno-technologicznymi, które obecnie widzicie na mapie. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield informuje, że główny korytarz dystrybucyjny w Europie ze względu na swój charakterystyczny kształt zwany niebieski bananem już teraz ewoluował w kilka korytarzy. To efekt m.in. rozszerzenia Unii Europejskiej i powstania nowych autostrad. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na fracht, analitycy firmy Cushman & Wakefield przewidują, że europejskie banany będą nadal ewoluować. Tym bardziej, że w przeciągu najbliższej dekady wolumen przewozów towarowych wzrośnie o 22%. Przykładowo Eurostat oszacował prawie trzykrotny wzrost popytu na usługi transportu towarów w latach 2010-2050. Unia Europejska, jeśli dalej chce konkurować w wyścigu o pozycję globalnego hegemona, musi stawić czoła przede wszystkim zapotrzebowaniu na nowe banany, jakkolwiek głupio to nie brzmi. Europa Zachodnia w rozwoju się zatrzymała. Prym wiedzie obszar centralnych Niemiec, Europy Centralnej oraz tej wschodniej. Wobec przyszłych możliwości ekspansji na rynku ukraińskim i dostępności najlepszych ziem w Europie, obecna wojna z Rosją to już nie tylko wojna o wolną Ukrainę, ale też o gigantyczny biznes i rozrost bananów obfitości w następnych dekadach. Niebieski banan z uwagi na swoją historię oraz zamożność mieszkańców może z czasem degradować lub jego główną rolą pozostanie kwestia bankowości i usług. Najlepszym dowodem na to może być obecna sytuacja w północno-zachodnich Włoszech oraz problemy we Francji. Obecnie siła tego regionu oparta jest głównie na przemyśle i logistyce, które ulokowane są w Niderlandach i Niemczech. Natomiast Szwajcaria z Genewą, Zurychem oraz niemieckim Frankfurtem pełnią rolę centrum finansowego starego kontynentu. Faktem jest, że struktura gospodarcza Europy się zmieniła, ale przykład niebieskiego banana to fundament pod budowanie nowoczesnych i dobrze prosperujących gospodarek. Czy to się uda? To już czas pokaże. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć!